Cześć, Adam Ostrowski, fizjoterapeuta, 4. sezon serii Poćwicz kiedy boli, odcinek 2 dotyczący stawu skokowego. Ćwiczenie numer 1 to będzie aktywacja mięśni sterujących tym stawem skokowym, czyli właściwie chodzi o mięsień trójgłowy łydki, po prostu łydka. Zrobimy to z wykorzystaniem gumy oporowej, czyli jeśli chcesz to poćwiczyć, no to warto przygotować sobie gumę. I w odcinku pierwszym było ćwiczenie, gdzie przy zgiętym kolanie wykonywaliśmy ruchy z oporem, natomiast tutaj wyprostowane kolano i wykonuję wspięcie na palce i powrót. Wspięcie na palce i powrót. To jest fajne, dostępne ćwiczenie, nawet kiedy jeszcze ta kostka jest opuchnięta i boli, na przykład po skręceniu. Więc jeżeli miałeś lub miałaś uraz stawu skokowego, możesz wykonywać takie ćwiczenie bardzo szybko, pod warunkiem, że nie wywołuje to objawów. Pokażę jeszcze w takiej wersji. Czyli proste kolano, zahaczam gumę o przednią część stopy i wykonuję wspięcie na palce i powolny powrót, płynny ruch. Dzięki temu mięsień trójgłowy łydki wykonuje skurcz koncentryczny i ekscentryczny na zmianę. I to była aktywacja mięśnia trójgłowego łydki, a teraz zrobimy ruch odwrotny, czyli aktywacja mięśnia piszczelowego przedniego, czyli 2 najważniejszych zawodników tutaj już będzie pobudzonych. Opieram się ręką o kolano i ustawiam stopę tak napięcie, czyli teraz jeżeli rozluźniłbym całkowicie mięśnie z przodu łydki, stopa opadłaby po prostu na podłogę, a jeżeli jeżeli będę napierać ręką na kolano, no to muszę napiąć ten mięsień i wykonuję w ten sposób aktywację, powolne opuszczanie i powrót przy użyciu mięśnia piszczelowego przedniego. Można to wykonywać w tej wersji na siedząco z oparciem pleców o ścianę. Gdybym chciał zrobić to bardziej intensywnie, no to wtedy mogę oprzeć się miednicą o ścianę i wykonać to w takiej wersji. Aktywacja mięśnia piszczelowego przedniego jest ważna. Jest to ważny mięsień, czasami zaniedbywany, na przykład u osób, które amatorsko biegają, no i borykają się tutaj z problemami w przednim przedziale piszczeli. I kolejne, ostatnie ćwiczenie to będzie praca obu tych partii mięśni, ale w łańcuchu zamkniętym, czyli wtedy, kiedy stopa stoi. Ustaw się ze stopą blisko ściany, stopy są ustawione równolegle i powoli z kontrolą sięgaj kolanem do ściany. W ten sposób wykonujesz ruch zgięcia grzbietowego, ale nie stopa wędruje do góry, a reszta ciała przemieszcza się nad stopą. Oczywiście mogę zwiększyć zakres tego ruchu, jeżeli odsunę stopę bardziej od ściany. W tym momencie mogę pracować już w pełnym zakresie. Więc sprawdź, jak daleko możesz odsunąć się od ściany i wykonać ruch aż do oporu. I wykonam teraz na drugą stronę, kolano do ściany. I tutaj zwracam uwagę, żeby kolano nie szło mi ani do środka, ani do zewnątrz, tylko prowadzę je tak, jak wskazuje mój drugi palec, czyli możemy sobie powiedzieć, w dłoni byłby to palec wskazujący, czyli drugi palec stopy wyznacza mi kierunek, gdzie kolano ma sięgać. I mogę wykonać sobie te 3 ćwiczenia w takiej kolejności, jak Tobie tutaj dzisiaj to zaproponowałem. Mam nadzieję, że te ćwiczenia będą przydatne. Dajcie znać, czy przypadły one Wam do gustu, a może borykacie lub borykaliście się niedawno ze skręceniem stawu skokowego, który jest częstym urazem i wbrew pozorom wcale nie takim lekkim, jakby się mogło wydawać. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia. Cześć!